Było sobie kiedyś dwóch przyjaciół, Hindus i Włoch. Poznali się w Indiach. Włoch był tam na bardzo długiej wycieczce, a Hindus był tym, który oprowadzał turystów po różnych indyjskich miastach. Spędzali ze sobą dużo czasu, poznawali się i tam na tej wycieczce zostali przyjaciółmi. Potem, kiedy Włoch musiał wrócić do siebie do domu, a mieszkał w Mediolanie, przez długie miesiące namawiał Hindusa, żeby ten przyjechał do niego do Mediolanu, chciałby mu również pokazać swoje miasto i swój kraj. W końcu po wielu namowach, po wielu rozmowach telefonicznych Hindus się zgodził. Któregoś dnia wysiadł na lotnisku Malpensa pod Mediolanem, przyjaciel go odebrał i pojechali do tego wielkiego, cudownego włoskiego miasta. Przechadzali się po ulicach Mediolanu. Włoch z ogromną dumą pokazywał mu wszystkie najciekawsze miejsca w tym mieście. Hindus był pod dużym wrażeniem. W pewnym momencie zatrzymał się i zaczął nasłuchiwać, jednocześnie mówiąc do swojego przyjaciela: czy słyszysz to, co ja? Włoch przez chwilę słuchał, ale jedyne, co słyszał, to zgiełk miasta, wielkiego miasta, w którym się znajdowali. I powiedział: nic nie słyszę. Oprócz hałasu samochodu, oprócz ludzi, oprócz normalnego zgiełku miasta, nic nie słyszę. Hindus powiedział: przecież bardzo wyraźnie słychać, że gdzieś tutaj śpiewa, gra na swoich przedziwnych instrumentach jakiś świerszcz. Wtedy Włoch powiedział: to niemożliwe. Po pierwsze, niemożliwe, żebyś to usłyszał. Po drugie, tutaj w Mediolanie nie ma świerszczy. Hindus jednak nie dał się przekonać. Zaczął się rozglądać, zaczął przeglądać okoliczne trawy i krzaki i w końcu, po paru minutach, podszedł do swojego przyjaciela Włocha ze świerszczem na dłoni. Włoch był zdumiony. Mówi: wy chyba tam w tych Indiach, wy Hindusi, musicie mieć zupełnie inny słuch niż my tutaj, bo ja nigdy bym nie usłyszał, żaden Włoch nigdy by nie usłyszał takiego grającego świerszcza. Wtedy Hindus z uśmiechem powiedział: nie sądzę. Myślę, że macie równie dobry słuch jak my. Zaraz ci pokażę. Wyciągnął malutką miedzianą monetę, podrzucił ją do góry, aż ta spadła na chodnik. Wydała bardzo cichy dźwięk, prawdopodobnie znacznie cichszy od tego śpiewającego świerszcza. Natychmiast zatrzymało się kilkanaście osób i zaczęło poszukiwać oczami brzęczącej monety. To nie jest tak, że Pana Boga w ogóle nie da się znaleźć. To nie jest tak, że prawdy nie można odkryć w tym świecie. To nie jest tak, że wszystko, nasze istnienie i wszystkie inne ważne sprawy są jakąś ogromną tajemnicą. Kwestia jest tylko taka, czego tak naprawdę słuchamy, czego szukamy, czego nasłuchujemy.